Ale właśnie takie sytuacje są szczególnie interesujące z badawczej perspektywy. Możemy zobaczyć, jak olej zachowuje się, gdy wydłużenie interwału następuje naturalnie, a nie w ramach świadomego testu. Pod dyskusję poddaję jeszcze metodologię z podczerwieni. W raporcie z Polarisa jest wartość dla nitracji 12 i dla oksydacji 15. Zgłaszałem już te wątpliwości w poprzednim odcinku. Wszystko wskazuje na to, że jest odczyt z widma dla próbki oleju przepracowanego. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś wracamy do jednego z najbardziej rozwiniętych i systematycznie prowadzonych eksperymentów na kanale. Historia Skody Super silnik 2.0 TSI 4x4, której właścicielem jest Kamil. To już 9. i 10. etap badań dla tego konkretnego samochodu i zarazem unikalna okazja, by przyjrzeć się, jak kolejne zmiany oleju wpływają na jego kondycję w dłuższym horyzoncie czasowym. W przesyłce, którą właśnie rozpakowuję, znajdują się dwie próbki przepracowanego oleju. Pierwsza po 10 tysiącach kilometrów przebiegu, pobrana przy stanie liczniku 82 200 km. Druga po przebiegu 12 tysięcy kilometrów, pobrana przy stanie 94 130 km. Warunki użytkowania przez cały czas pozostają praktycznie bez zmian. Dominują długie trasy, stabilna temperatura pracy oleju, brak dodatków, brak pukanek. Nie był to jednak zaplanowany eksperyment porównawczy, interwał nieco się wydłużył, co Kamil uczciwie przyznaje, był wynikiem nieuwagi i kilku dodatkowych nieplanowanych wyjazdów. Ale właśnie takie sytuacje są szczególnie interesujące z badawczej perspektywy. Możemy zobaczyć, jak olej zachowuje się, gdy wydłużenie interwału następuje naturalnie, a nie w ramach świadomego testu. A ponieważ do jednej z próbek wykonano również niezależną analizę w laboratorium Polaris, to mamy doskonałą okazję, by porównać wyniki i poszukać potwierdzeń lub rozbieżności między metodologiami. Przypomnę tylko, że w poprzednich etapach testowaliśmy różne oleje w różnych warunkach. W jednych przypadkach degradacja była szybka i niepokojąca, w innych zużycie dodatków i spadki lepkości mieściły się w zielonym zakresie. Teraz, mając już 8 poprzednich etapów jako tło, możemy spojrzeć na sprawę szerzej. Zastanowić się, jakie czynniki rzeczywiście wpływają na tempo zużycia oleju, skład chemiczny, długość interwału, paliwo, styl jazdy, a może to złożony miks wszystkich tych elementów. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W ramach przypomnienia pomiar i wyniki dla próbki oleju świeżego prezentują się w sposób następujący. Lepkość dla oleju świeżego wyniosła 59,8 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wyniósł 195. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Najpierw próbka z przebiegiem 10 000 km.
Lepkość dla oleju przepracowanego, próbka pierwsza jest następująca: 58,1 w 40 stopniach oraz 11,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 193. Płynnie przechodzimy do pomiaru lepkości drugiej próbki po przebiegu o 2000 km większym. Lepkość dla oleju przepracowanego, druga próbka jest następująca: 56,1 w 40 stopniach oraz 11,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 198. I teraz liczymy zmiany procentowe. Dla pierwszej próbki minus 3% w niższej temperaturze oraz wyższej temperaturze, dla drugiej próbki minus 6% w niższej temperaturze oraz minus 4% w wyższej temperaturze. I teraz dla zainteresowanych porównanie tych wyników do wcześniejszych etapów. Poza jednym etapem, pracował wtedy w tym silniku Castrol, odnotowaliśmy wtedy wyniki na czerwono, później były 2 etapy na żółto i ostatnie 3 etapy ponownie obserwujemy wyniki mieszczące się w zielonych zakresach. I jeszcze krótkie porównanie międzylaboratoryjne. Zobaczmy, jakie wyniki wyszły w Polarisie. To prezentuję w ramach ciekawostek. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport. Jakie wnioski? Najpierw wyniki dla próbki z przebiegiem 10 000 km. Zanieczyszczenia stałe nota 5 z 9, czyli środek skali. Ogólna kondycja oleju nota 4 z 9. Woda 4 z 9, paliwo nota 3 z 9. Co ciekawe, identyczne wyniki jak w poprzednim etapie numer 8. Teraz wyniki dla próbki z przebiegiem 12 000 km. Zanieczyszczenia stałe nota 6 z 9, czyli środek skali. Ogólna kondycja oleju nota 4 z 9. Woda 4 z 9, paliwo nota 4 z 9. I tutaj też ciekawostka. Widać dokładnie, jak przekłada się na wynik testu IDEA dodatkowy przebieg na poziomie 2000 km. W rekomendacjach znajdujemy również sygnał o zróżnicowaniu tych dwóch próbek. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Wyniki analizujemy w opcji porównawczej. Po lewej wynik dla próbki z przebiegiem 10 000 km, po prawej z przebiegiem 12 000 km. Pierwsza bibuła, wyraźnie ciemniejsza plama po prawej stronie. Druga bibuła, tutaj ponownie środek ciemniejszy po prawej stronie, strefę rozpraszania pomijam. Trzecia bibuła, podobnie jak poprzednie, po lewej stronie zauważalnie lepszy wynik, natomiast ani w jednym przypadku, ani w drugim nie obserwujemy błękitnej poświaty, którą próbujemy powiązać z pakietem dodatków. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Po czerwieni w pierwszej kolejności dorzucamy wykres z poprzednich dwóch etapów, wtedy pracował również ten sam olej Volkswagen 0W30. W których miejscach widać różnicę, to pozostawiam do Waszej oceny. Zbiorczo wyniki z wszystkich dotychczasowych etapów prezentują się w sposób następujący. Analizy porównawcze można tutaj robić wielowymiarowo. Ze swojej strony podkreślę jedną rzecz. Różnice między dzisiejszymi próbkami, 2000 km więcej,
i można zobaczyć, w jakim stopniu to wpłynęło na utlenianie oleju, na procesy nitracji, sulfonowania. W zasadzie niemal w każdym wymiarze mamy wzrost degradacji. Czy to dużo, czy niedużo, to już odrębny temat, który wymagałby sprawdzania właściwości użytkowych tego oleju, czyli analizy kolejnych parametrów, chociażby całej tribologii, żeby sprawdzić, jak zmieniają się właściwości smarujące tego oleju. Pod dyskusję poddaję jeszcze metodologię z podczerwieni. W raporcie z Polarisa jest wartość dla nitracji 12 i dla oksydacji 15. Zgłaszałem już te wątpliwości w poprzednim odcinku. Wszystko wskazuje na to, że jest odczyt z widma dla próbki oleju przepracowanego, nie tak jak w przypadku prowadzonych przeze mnie analiz widma różnicowego. Moje pytanie jest zatem następujące. O czym świadczą te liczby? Przecież one zawierają w sobie również charakterystykę oleju świeżego, która, jak wiemy, jest różna dla różnych olejów. Jakie są zatem poziomy krytyczne w takiej metodologii raportowania? Próbowałem się dowiedzieć paru informacji, ale poza ogólnymi wiadomościami nie otrzymałem konkretnego wyjaśnienia. Bazuję na aktualnej normie w tym zakresie ASTM E2412. Dowiedziałem się, że Polaris również, natomiast w tej normie w przypadku oksydacji i nitracji nie widzę takich zaleceń. Co więcej, nie uwzględnione są wszystkie mankamenty, które występują, gdy bazujemy na opcji Direct Trading, a nie Spectral Subtraction. Idea powinna być taka, że badając ten sam olej w różnych miejscach mamy dokładnie takie same, albo przynajmniej zbliżone wyniki. Tutaj jest rozjazd, stąd warto ustalić źródła takiej nieścisłości. Poddaję zatem temat pod dyskusję, szczególnie wśród osób, które korzystają z badań w różnych laboratoriach. W jaki sposób interpretowane są te wartości, gdy pochodzą z wyłącznie widma oleju przepracowanego bez odjęcia widma dla oleju świeżego. Co do zasady, przypomnę jeszcze raz w tym miejscu, w analizie FTIR olejów mamy dwie opcje. Pierwsza to odczyt widma oleju przepracowanego bezpośrednio. Wtedy widzimy zarówno skład bazowy i dodatki, jak i zmiany eksploatacyjne. Problem w tym, że trudno odróżnić, co pochodzi z receptury oleju, a co faktycznie powstało w czasie pracy silnika. Wszystko wskazuje na to, że Polaris bazuje na tej opcji, zatem pytam ponownie, jakie są kryteria oceny wartości parametrów odczytanych według tej opcji? Drugie podejście to analiza widma różnicowego. Odejmujemy widmo świeżego oleju od próbki przepracowanej i zostają same produkty eksploatacji. Dzięki temu lepiej widać, co się w oleju zmieniło. W praktyce to właśnie metoda różnicowa jest rekomendowana, bo minimalizuje ryzyko błędnej interpretacji. Podsumowując dzisiejszy eksperyment, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 87% dla pierwszej próbki i 83% dla drugiej próbki, sytuacja w pełni pod kontrolą. Ponownie przesyłam gratulacje dla Kamila za bardzo wnikliwe analizy porównawcze. Materiał badawczy, który podsyła, należy do jednego z ciekawszych i bardziej rozbudowanych, które tutaj znajdziecie na kanale R2D. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!